po zakupie nowego motocykla wyruszyłem w samotną podróż do Rumunii. I choć wyprawa miała swoje wzloty i upadki, była dla mnie najlepszą motocyklową przygodą. Zapraszam Cię na pierwszy odcinek tej serii, w której przygotowuję motocykl i ruszam na południe. Myślę, że chyba trochę przesadziłem z zapakowaniem tego motocykla. Zresztą zobaczcie sami. Wygląda, jakbym ruszał w podróż dookoła świata, a tu raptem tydzień w Rumunii. I jeszcze te sakwy boczne dołożył. Że niby taki adventurowiec 100 tydzień temu zmienił motocykl. W ogóle miałem niecałe 2 dni, żeby przygotować się do tego wyjazdu. Do końca montowałem jakieś ostatnie elementy na motocyklu. I zastanawiam się, co może pójść nie tak podczas tej wyprawy. Jak widzicie, motocykl sporo zmienił się od ostatniego filmu. Natomiast powiem może o tym trochę później. Mamy zresztą całe 800 km na opowiedzenie tej historii. Got nothing else to do. Come meet me on the rooftop, baby. The sun is shining on the rooftop, baby. This is just a good time, baby. Pogoda miała być zamówiona. Oczywiście nie wszystkie paczki mi zdążyły dojechać. Tak więc jeżdżę teraz po paczkomatach po kraju i odbieram. She has a weird but cute smile on her face, and I scratch my head and stare. A co było w paczce? Dętki, ty dziadzie dętkowy. No ale problem polega jeszcze na tym, że ile dojechały mi dętki, to nie dojechały mi łyżki. No i nie mam stopki centralnej, tak więc tak tego nie wymienię. No ale co może pójść nie tak? Ogólnie nigdy nie przygotowuję się jakoś dobrze do wyjazdów, natomiast podczas tej wyprawy mam wrażenie, że jest naprawdę hardcore. Do wczoraj nie miałem jeszcze dowodu rejestracyjnego ani assistance na Europę. Tak naprawdę przed chwilą też motocykl przechodził przegląd na 1000 km. No i do samego końca montowałem te wszystkie elementy dodatkowe i trwał wyścig z czasem. Tylko czekam, aż zaraz mi coś tutaj odpadnie. Ale mniejsza o to. Może powiem wam, co zmieniło się w samym kokpicie. Najbardziej zależało mi, żeby zamontować sam uchwyt na telefon, nawigację. Zamówiłem go z AliExpress i oczywiście nie pasował do tej wersji poliftowej. Na szczęście udało się to wszystko tak podoginać, że spełnia swoją funkcję. Zamontowałem też wszystkie uchwyty na 360 czy kamerę. No i handbary, a bardziej owiewki na ręce. Te oryginalne hondowskie również wykonane są z plastiku i nie sądzę, żeby bardzo mocno się różniły. Jeśli mnie pamięć nie myli, hondowskie kosztują jakieś 700 zł. Sprawdzę to jeszcze. Te na Ali kupiłem za jakieś 140 zł. Widziałem też, że są dużo tańsze, przypuszczam, że tej samej jakości. Z tej perspektywy jednak myślę, że dużo lepszym byłoby po prostu dopłacić i kupić coś, po prostu, coś metalowego, porządnego, co naprawdę będzie chronić klamki. Natomiast po prostu nie miałem na to wszystko czasu. Dzień dobry ze Słowacji, motocyklowego raju, w którym nareszcie wyszło słońce. Raport sytuacyjny? Nie jest źle, mam jakieś 150 km do granicy z Węgrami, tak więc myślę, że spokojnie dzisiaj dojadę. Całkiem niezła miejscówka w słowackim raju. Może szybko powiem wam, co udało mi się jeszcze przed wyjazdem zmienić w motocyklu. No z takich najpoważniejszych rzeczy to na szczęście zdążyłem zamontować pełne orurowanie płytę pod silnikiem marki Head. Tak więc przynajmniej o to jestem spokojny. No moim zdaniem ta wersja kolorystyczna najlepiej prezentuje się właśnie z czarnymi gmolami. Też tego jest naprawdę prosty. Co jeszcze jest fajne w tych gmolach, że całkiem nieźle pasują
boczne sakwy z AliExpress. Wkurzony jestem, bo nie zdążyły mi przejechać boczne stelaże, tak więc nie mogłem zamontować bocznych sakw. Tak więc musiałem ratować się worem transportowym. No ale co najważniejsze, rzutem na taśmę zdążyłem jeszcze kupić kufer centralny, bo bez niego myślę bym nie pojechał. To naprawdę duże podziękowania dla sklepu Mototime. To co mnie przekonało do tego kufra to trochę inny sposób jego zamykania niż widziałem najczęściej. Wystarczy tylko tutaj na dole nacisnąć przycisk. Kufer jest otwarty. Podobnie zamknięcie. Naciskamy. No i przekręcamy. Środek jest całkiem fajnie zorganizowany, bo w komplecie jest ta torba, którą można wyciągnąć. Z boku ma kieszenie. No i jest tutaj ten tył. Z tyłu jeszcze mam dokumenty. Jakieś przegródki. Naprawdę spoko. Gonimy pociąg! Już nie wiem, jakie są w Słowacji mandaty. O nie! Gdzie jesteś, pociągu? To ujęcie na pewno najbardziej spodoba się moim synkom. Ale powiem wam, że nigdy nie wjeżdżałem w głąb w Słowacji. Zawsze kręciłem się tak naprawdę w Tatrach. Powiem wam, że tak średnio generalnie. Muszę powiedzieć ten banał, ale to jest niesamowite, jaki Polska zrobiła skok po prostu gospodarczy. Wiecie, to na poziomie takiej Polski powiatowej. Przejeżdżam tutaj te miejscowości, kolejne, Eternit na dachu, wiecie, ogrom społeczności romskiej, ale po prostu bieda jest w tych wioskach, straszna. No powiedzcie mi, że na tej Słowacji nie straszy. Czy to wygląda jak z horroru jakiegoś? Dziwnie tutaj. Ale są mi dobre wieści. Mianowicie przede mną węgierska granica. No dobrze. Nigdy nie byłem tak daleko od domu na motocyklu. To co? Dzień dobry na Węgrzech. W kraju tokaja, papryki i języka spokrewnionego z fińskim, więc się raczej nie dogadamy. Do hotelu mam jakieś 43 km i przyznam, że już mi się nie chce. Swoją drogą nie wiedziałem, że Miskolc to tak duże miasto. Na mapie tak nie wyglądało. O, nawet ładnie tutaj. To powinien być gdzieś za chwilę. Tutaj? O, jest, spoko.